Zapraszamy na wspólną podróż po śródziemnomorskich wyspach Malta i Gozo. Odcinek ten jest pierwszym z serii filmów, w której opowiemy o historii i geografii Republiki Malty oraz pokażemy kilka interesujących miejsc, które koniecznie trzeba zobaczyć. Dziś odwiedzimy stolicę kraju, położone na półwyspie Szyberas, miasto Valletta. W 1565 roku Imperium Osmańskie, próbując rozszerzyć swoją dominację w basenie Morza Śródziemnego, przez 3 miesiące oblega Maltę, niewielki wyspiarski kraj, rządzony wówczas przez Joannitów, czyli rycerski zakon szpitalników świętego Jana. Obrońcy, wsparci posiłkami przysłanymi przez wicekróla Sycylii, ostatecznie triumfują nad najeźdźcami, jednak Jean Peresat de la Valette, wielki mistrz zakonu Joannitów, dostrzega konieczność rozbudowy umocnień na półwyspie Szyberas. W kolejnym roku rozpoczyna budować tam ufortyfikowane miasto, które później, na jego cześć nazwane zostaje Valletta. W 1571 roku do miasta swoją główną siedzibę przenosi zakon Joannitów, czyniąc Vallettę de facto stolicą państwa maltańskiego. W kolejnych latach Valletta jest rozbudowywana i zyskuje potężne mury obronne. Funkcjom obronnym miasta sprzyja jego położenie. Półwysep Szyberas otoczony jest przez dwie zatoki. Od południa jest to Wielki Port, a od północy Zatoka Marsamxet. Zatoka Wielki Port wcina się w głąb lądu na około 3,5 km i od czasów starożytnych nieprzerwanie służy jako port morski. Dziś jest głównym portem pasażerskim Republiki Malty i drugim pod względem wielkości portem handlowym tego kraju. Na jego południowym brzegu znajdują się miasta Kalkara, dawna stolica, czyli Birgu, znane również jako Vittoriosa, a także Isla, Bormla i Paola. Przez niemal cały rok w Wielkim Porcie spotkać można licznie zawijające tu wycieczkowce. Na północ od Valletty leży Zatoka Marsamxet, w której także znajduje się port. Ten użytkowany jest jednak głównie przez jednostki rekreacyjne oraz licznie cumujące tu jachty. Na północnym i zachodnim krańcu zatoki znajdują się miasta Szylema, Gzira, Taszbierz, Mesida i Pieta. Sporą część zatoki zajmuje wyspa Manoel, nazwana tak na cześć portugalskiego wielkiego mistrza zakonu Joannitów, Antonio Manuela de Vilhena, który wybudował na wyspie fort. Fortyfikacje podziwiać można na przykład z pokładu promu, płynącego z Szylemy do Valletty. Na samym półwyspie Szyberas, poza Vallettą, znajduje się także miasto Floriana. Granice obu miast wyznaczają potężne mury obronne, otaczające stolicę. W kierunku fortyfikacji spoglądają także twarze 3 trytonów, podtrzymujących fontannę, która wita turystów jeszcze przed przekroczeniem murów miasta.
Sama Valletta zajmuje północno-wschodnią część półwyspu o długości około 1300 i szerokości około 700 metrów i jest poprzecinana siatką krzyżujących się w większości pod kątem prostym ulic. Nad miastem góruje potężna kopuła Bazyliki Matki Bożej z Góry Karmel, której wysokość przekracza 40 metrów. Świątynia wznoszona była przez ponad 20 lat, a budowa ukończona została w 1981 roku. Poprzednia bazylika stojąca w tym miejscu została poważnie uszkodzona w trakcie II wojny światowej i musiała zostać odbudowana. Dużo starszym kościołem jest wybudowana w XVI wieku na zlecenie wielkiego mistrza Jeana de la Cassière, konkatedra świętego Jana. Z kolei w XVIII wieku powstał gmach Biblioteki Narodowej Malty, zaprojektowany przez Stefano Ittara, architekta polsko-włoskiego pochodzenia, oraz jego syna, Sebastiano. Na plac przed budynkiem biblioteki, ze swojego postumentu, dumnie spogląda królowa Wiktoria. Od miejskiego zgiełku odpocząć można w położonych na szczycie bastionu Świętego Krzysztofa, dolnych ogrodach barakka. Znajduje się tu między innymi pomnik poświęcony brytyjskiemu gubernatorowi Malty, wiceadmirałowi Sir Aleksandrowi Johnowi Ball. Roztacza się stąd wspaniały widok na Wielki Port, a także na Siege Bell Memorial, czyli pomnik z olbrzymim dzwonem z brązu, który upamiętnia poległych w czasie obleżenia Malty podczas II wojny światowej. Na samym końcu półwyspu Szyberas znajdziemy warownię, strzegącą niegdyś wejścia do Wielkiego Portu, Fort San Elmo. To tylko niektóre z historycznych atrakcji Valletty. Miasto znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, a zagęszczenie niezliczonych zabytków na tak niewielkim obszarze czyni to miejsce wyjątkowym. Warto poświęcić chwilę i pospacerować wąskimi uliczkami tego malowniczego miasta. Republika Malty to jednak zdecydowanie więcej niż tylko jej stolica, Valletta. W kolejnych odcinkach ruszymy w dalszą podróż po tym śródziemnomorskim kraju. Dziękujemy za dziś i zapraszamy na kolejne części wyprawy przez Maltę i Gozo. Do zobaczenia już wkrótce.